Widzę Małgosię jako kobietę, ona wygląda bardzo podobnie jak dzisiaj tutaj nam się zaprezentowała. Siedzi tak jakby siedziała na jakimś murku, ukrywa twarz w dłoniach i sprawia wrażenie kogoś, kto, nie wiem, czy to jest szloch, czy to jest jakiś rodzaj takiego osłonięcia, zasłonięcia się przed światem, przed zobaczeniem czegoś, ale przed nią jest bardzo duża energia. I ta energia jest wielka. Nie chcę używać tutaj tych słów takich ezoterycznych typu świetlista, promienna, złota i tak dalej. Ona jest trudna nawet dla mnie do opisania, używając, nie wiem, tych kodów, kolorów, jaki ona ma kolor. Tam się mieszają kolory. Tak naprawdę jest jakiś taki przepływ kolorystyczny i gdzieś tak głęboko czuję, że te kolory wykraczają poza to, co my jesteśmy tutaj w stanie odebrać i zinterpretować jako jakąś barwę albo mieszankę barw, czyli ta paleta jest szersza i ta energia właściwie wiruje przed nią, tak jakby tańczyła przed nią, jakby była w ogóle połączeniem dwóch energii, w takim spleceniu, splot, tak, coś takiego mi się teraz pokazuje, a nasza Małgosia siedzi i ukrywa twarz w dłoniach, nie patrzy w tę stronę, chowa się przed tą energią. Ale to jest energia jej własna, tak? Ten wir? Tak, to jest wysoka energia, to jest bardzo wysoka energia. To jest energia, mam tutaj taką informację początku, to jest energia seksualna, czyli nie energia seksualna, to co tam nam mówią, czyli tak jakby, nie lubię słowa święta, ale bym powiedziała, no w tym przypadku święta, oczywiście nie święta jako katolicka czy jakakolwiek religijna, ale święta jako wysoka energia seksualna, czyli energia wysoka, najwyższa, która w ten sposób się manifestuje teraz przed nią. To jest jej własna, tak, to jest jej własna energia. To zapytajmy tutaj jeszcze Małgosię o pozwolenie na sesję. Tak, tak, daje nam pozwolenie. Daje nam pozwolenie w taki sposób, że kiwa głową, tak jakby przytakuje, że tak, tak. Ale cały czas twarz jest ukryta w dłoniach. To skoro to jest tak piękna, czysta, święta, wysoka energia, która jest jej własną energią, dlaczego boi się spojrzeć w tym kierunku? Właśnie, to jest taka, jej tak jakby to, co czuje, tak jakby było jeszcze bardziej, teraz ona się zanurza w takim poczuciu, że nie wie, jak odpowiedzieć na to pytanie, że nie wie, dlaczego tak robi, że jest zmuszona, że jest jej głupio, że tak robi, że jest niegodna tej energii, chyba to jest tutaj wychodzi jako pierwsze, że jest niegodna tej energii, że się boi tej energii, że postrzegała tę energię jako złą przez długie wcielenia, postrzegała tę energię jako złą, że ta energia była jej prawdą, a ona tej energii seksualnej czy jakiejkolwiek świętej energii szukała gdzieś indziej. Świętej energii, ona mówi coś takiego, świętej energii szukałam w dogmatach, świętej energii szukałam w rytuałach, w symbolice, w chrześcijaństwie i w innych religiach, u jakichś kapłanów okultystycznych, a religie okazywały się okultystyczną ścieżką, która nie prowadziła do prawdy ani do oświecenia. I jakieś modlitwy tutaj się pokazują teraz, to jest ciekawe. Pokazują się modlitwy i ja wręcz słyszę coś takiego jak Ojcze Nasz teraz. Czyli takie życie równoległe, czy obecne życie? Życie równoległe jakoś tak cofa mnie bardzo, na jakieś pustynne krajobrazy się teraz pokazują i ona jest tam mężczyzną, który jakby reinterpretuje chyba tę modlitwę Ojcze Nasz, że o co innego, że o czym innym to jest tak naprawdę i że on mówi, żeby tego nie powtarzać. Jest jakiś mędrzec, ona jest jakimś mędrcem, mężczyzna z długą brodą, czyli takie wszystkie ma atrybuty tego mędrca, ubrany w jakieś takie luźne szaty, księgi ma jakieś przy sobie, widzę, jak mieszka w jakiejś, nie wiem co to jest, jakaś jaskinia chyba. I jest tam trochę światła też w tej jaskini i on pisze, cały czas pisze, a później wychodzi do ludzi, ma jakichś swoich uczniów i mówi im, żeby tej modlitwy nie powtarzać, bo ona jest zaklęciem, które zamyka w oku, oko pokazuje w oku. No dzisiaj może byśmy powiedziały demiurga. Modlitwa Ojcze Nasz to jest do demiurga. I ona to głosi. Żeby tego nie mówić, żeby tego nie powtarzać, to jest zaklęcie do demiurga, czyli do zamknięcia nas w grze, czyli w antyźródle. My dzisiaj byśmy powiedziały antyźródło. Ona mówi wtedy o jakimś oku, które patrzy i zamyka w swojej strukturze i że tak naprawdę zostało to przeinaczone, zostało to wypaczone, a chodziło o coś innego, czyli pierwotna energia, która stała za tymi słowami, a słowa znaczyły wtedy coś innego,
została w taki sposób wypaczona, żebyśmy powtarzali nieprawdę, która łączy nas z naszym oprawcą, a jednocześnie bazuje to na czymś, co było prawdziwe kiedyś, czyli tam dawno, dawno temu, i powtarzamy to w jakimś konkretnym rytmie, bo wprowadzamy się wtedy w stan jakiś taki, no nie wiem, kontemplacyjno-medytacyjny i mamy pamięć w sobie tych słów, gdzieś głęboko zapisane, ale te słowa to są niuanse właśnie między słowami, to jest to, co robi język. Te słowa dzisiaj, tej modlitwy, znaczą zupełnie coś innego niż wtedy, kiedy ona w innej kreacji powstała, jako słowa skierowane do źródła, do nas samych. To miały być słowa, które miały wyprowadzić nas z gry. Słowa klucze, słowa otwarcie, takie pokazuje mi się klucz, który otwiera drzwi, otwiera bramy. Królestwo mi tutaj jeszcze przychodzi. Tam wymieniane jest królestwo, tam jest przyjść królestwo, tak? To jest coś takiego jak przebudzenie, że ma nadejść przebudzenie sfery duchowej, czyli to królestwo przychodzi, czyli przychodzi w momencie, kiedy my stajemy się integralną częścią z duchem i z duszą. To jest to królestwo, że na przykład o królestwie coś takiego mi się tutaj pokazuje. Okej, ale wypaczeniem tutaj są jedynie słowa i to, że to, co mówimy o języku, wieży Babel, chodzi tutaj o to wypaczenie poprzez słowo werbalne? Tak, bo są niuanse, widzę językowe niuanse, które zostają zastąpione i słowo podobne, nacechowane taką jakby inną energoinformacją już znaczy coś innego. I to są jakby tu bardziej chodzi o jakiś taki rytm, o to, w jaki sposób to powstawało, że były kiedyś takie słowa, zaklęcia, które miały być kluczem i pokazują się taki duży, jakiś taki mosiężny klucz, który otwiera drzwi. A to w tym momencie teraz to, co jest klepane w kościołach, modlitwa, jest czymś zupełnie odwrotnym. On zamyka drzwi, zamyka w jakimś pojemniku nas i zasila struktury energetyczne tej ośmiornicy, tak? Tego antyźródła, które też nosimy w sobie jako część Matrixa. Czyli w tamtym życiu Małgosia była tym mędrcem i znała te wszystkie prawdy. To co poszło nie tak w pewnym momencie? Jeszcze mi się tutaj pokazuje tam wina, bo tam jest coś takiego jeszcze ci winowajcy. Tam jest taki tekst chyba o tym, że winy nam odpuść. Na nią to ma wpływ jakiś, że ona winy winowajcom odpuszcza, bo tutaj chodzi o to, że winy, czyli tym, którzy ją krzywdzili, ona odpuszcza te winy, odpuszcza cokolwiek to znaczy, bo często w umyśle dziecka, czy potem dorosłej osoby oznacza odpuszczenie tej winy, oznacza trochę tak, jakby nic się nie wydarzyło, ci rodzice, no tacy jacy są, no pozwalam im dalej, bo są rodzicami. Zresztą religia dużo mówi na temat rodzica i jego woli panowania, tak jak panowania Boga nad nami, rodzic pierwszy Bóg. I nie chodzi oczywiście, żeby oskarżać i nienawidzić, tylko żeby nie udawać, że nic się nie stało i nie odcisnęło to swojego piętna, na przykład poniżanie, którego ona doświadczyła w dzieciństwie ze strony swojej matki i też takiego publicznego, o którym nam tutaj też opowiadała. Ale tutaj jest jeszcze jakby z tą winą mi przychodzi coś takiego, że to jest wyzwolenie, czyli jakby ta pierwotna wersja, którą tutaj ja widzę, tych słów, nie chcę nawet nazywać modlitwy. Powiedziałabym, że to było jakieś takie jakby zaklęcie w dobrym rozumieniu tego słowa, znowu słowa, czyli znowu jest coś, co jest tutaj nieidealne, czyli znowu mamy wieżę Babel, czyli mechaniczny język, którym się posługujemy, który nie oddaje niczego. To jest jakby to jest uwolnienie, to jest ta wina, to jest tak naprawdę, takie łańcuchy mi się teraz pokazują, łańcuchy, uwolnienie się od spętania, od uwikłań tych, co nazywamy karmicznymi, ktoś może nazwać kontraktowymi, zapisowymi i to nie ktoś nam odpuszcza, tylko tutaj chodziło o to, że my się uwalniamy od zapisu, od karmy, od przeznaczenia, od losu, od sterowania, od bycia częścią czegoś, o czym nie wiemy, że nami steruje. To jest uwolnienie, tam były słowa dotyczące uwolnienia. Ale wróćmy jeszcze do tego mędrca. Czy tam już się rozpoczęła jakaś też ingerencja w związku z tym? Co robił, co głosił? No on tam był właściwie wolny od ingerencji. To było takie wcielenie wolne dosyć. Oczywiście, no jesteśmy w tej przestrzeni, z różnymi energiami się ścieramy, ale on tam zostawiał informacje, tak jakby przekazywał tę wiedzę, miał swoją grupkę ludzi, która jakoś była przy nim i przekazywał wiedzę, to, co odkrył poprzez siebie, poprzez swoją energię, poprzez swoją pamięć, poprzez dostęp do siebie, przekazywał innym, a ci inni różne rzeczy z tym robili, czyli częściowo coś brali, czasami później odchodzili, uważali, że to jest za ciężkie, no to tak jak przy transformacji.
dochodzimy do jakiegoś punktu i albo chcemy iść dalej, albo wycofujemy się i wracamy do swojego życia, uważając, że lepiej jest tak, jak jest po prostu. I tam wtedy on się też z czymś takim mierzył. I ja nie widzę tam żadnego sterowania, a wręcz odwrotnie, jakby takie rozkodowywanie tego, w czym ludzie żyli i tam no jakieś takie czasy, gdzie rzeczywiście jakaś ta modlitwa jest taka mocno wżarta w umysły ludzi i powtarzana, tam ten chleb, jakiś tam o tym chlebie, to też nie chodzi o pokarm taki fizyczny, że prosimy Boga, żeby nam przyniósł jedzenie, czy żeby dał nam, żeby nam dawał. Tutaj też jakby chyba chodzi o coś, to jest jakieś pożywienie jakieś duchowe tak naprawdę. I to nie ktoś to daje, tylko przede wszystkim jesteśmy po to tutaj, żeby karmić duszę, musimy poznać duszę, żeby dusza była karmiona. Czyli my się mamy karmić duszą, że mamy nie mieć odcięcia od duszy, bo dusza jest pożywieniem, dusza i duch, tak? Jeżeli jesteśmy w wysokich energiach, to też jest tak, że też mniej potrzebujemy pokarmu, w ogóle mamy mniej różnego rodzaju zachcianek tak zwanych, bo one wynikają z jakichś dziur energetycznych. Pokarmem jest dusza i to jest jakby coś takiego, że nie odcinam się od duszy, która jest moim pokarmem. A ta formułka święć imię Twoje w odniesieniu w tym takim pierwotnym do źródła, to o jakie imię chodzi i o jakie święcenie się imienia? To jest coś takiego, coś mi pokazuje, że nie ma w ogóle imienia. Nie ma imienia i nie ma słowa. Coś takiego. Nie ma imienia, nie ma słowa, to nie jest opisane, to nie jest jakaś ideologia. To, co jest najważniejsze, jest nienazwane, nie da się nazwać. A tu jest jak imię, tak jak mówi, że imię Twoje, czyli coś, co jest nazwane, co ma swoje imię, czyli że właściwie to, co jest najważniejsze, jest jakby takie owiane tajemnicą, to jest nienazwane. Nie da się tego nazwać językiem, czyli takie przeciwieństwo. Że my mówimy o imieniu, że święcimy jakieś imię, tak? Imię w imię kogoś, imię Boga. Natomiast to, co jest najważniejsze, nie ma imienia, nie jest nazwane, nie ma określenia na to, jest ponad jakąkolwiek terminologią. Czyli to tutaj życie, które pokazuje Małgosia, to jest na zasadzie trochę kontrastu, bo to, o czym nam opowiedziała tutaj, te wszystkie lęki, złości, niskie poczucie własnej wartości, to dotyczy jej obecnego życia, rodziców, dzieciństwa, tego, co nam opowiedziała, że się bała rodziców, że nie było tej miłości, czułości, był ten zimny chłów. Wszystko to ma źródło tutaj w tym życiu i w jej dzieciństwie. Tak. Patrzę jeszcze sobie, co ta energia, tak jakby ona teraz już ma dłonie, tak, zdjęła dłonie z twarzy i patrzy na tę swoją energię, trochę ją ta energia oślepia. Znaczy tak oślepia, to znowu jest złe słowo, bo to by wskazywało, że ona jest jasna. Ona ją tak oślepia swoją mocą, może tak powiem. A to, że ona się czuje niegodna, to czego tutaj stricte dotyczy to bycie niegodną? No to jest przekłamanie, to jest znowu dochodzimy do tego, że Matrix jest tam przekłamany 1500 razy i żyjemy w jakichś interpretacjach. Tak jak na podstawie tej modlitwy możemy zobaczyć, jak wszystko zostało przekłamane i tak samo tutaj, czyli sprowadzenie, to jest w ogóle program kolektywny, to jest niegodna własnej energii, niegodna tej energii seksualnej, tej energii, która wynosi poza siatkę, no i jest czymś, co jest święte. Święte się kojarzy z czymś zupełnie innym niż energia seksualna, z czymś, co ją blokuje. A tak naprawdę w energii seksualnej, też tej, której my tutaj doświadczamy ziemskiej, chodzi o to, żebyśmy to zjednoczenie energii męskiej i żeńskiej w tym dualizmie, w którym jesteśmy. I to powoduje jakby takie zwiększenie potencjałów, czyli w przypadku, kiedy spotykają się dwie osoby kompatybilne energetycznie i na podobnym poziomie i czyste, jakby je w jednej i w drugiej podczas zbliżenia seksualnego dochodzi do podwojenia potencjału, bo jest potencjał męski w kobiecie i żeński w mężczyźnie. Więc to jest ta pełnia i to jest też również to paliwo, które może wynieść poza siatkę. To tutaj ta Małgosia, która patrzy na swoją energię, która ją trochę oślepia, bo ona czuje się niegodna, żeby tutaj z Małgosi wyjąć tę niegodność, gdzie tutaj musimy się udać, co tak naprawdę musi z siebie wyjąć. To jest jakieś przekonanie, program, czy jakaś jeszcze emocja, która jest u podstawy tej niegodności, żeby ona czuła się godna, by spojrzeć twarzą w twarz w tę energię swoją. No to jest zapis właściwie jak człowiek ten, o którym mówimy teraz, był tworzony jako eksperyment genetyczny, eksperyment tutaj ziemski. Mówimy o tym ciele teraz tutaj z tymi poucinanymi helisami, wprowadzony do tych dwóch helis, a to wszystko, co ważne, nazwane śmieciowe, a to śmieciowe łączy tak naprawdę z tym planem wielowymiarowym i z tą wiedzą,
a jeśli helisy są poodcinane, no to tego dostępu nie ma. No i tam jest ta niegodność zapisana. To jest zapis na poziomie DNA tej niegodności od podporządkowaniu o Bogu, to jest ta reinterpretacja, to przekłamanie tej modlitwy, czyli tego zaklęcia, tych słów, które były kluczem do tego, żeby stały się więzieniem. To jest na poziomie DNA. Niegodni wyjścia, niegodni lepszego życia, niegodni transformacji, chcemy, żeby dokonywała się zmiana, ale chcenie gdzieś się zatrzymuje, gdzieś się urywa i zaczynamy wchodzić w stare. I to się dzieje automatycznie. Ktoś chce się zmienić, chce pojąć, chce ewoluować. Mówimy, chcemy wyjść z Matrixa, ale naszym życiem robimy dokładnie odwrotnie. Wybieramy jakieś kompromisy, lojalności, blokady, mówimy nie dam rady, coś nagle nas wycina, nagle się zmienia myślenie, nagle zanurzamy się w jakimś bardzo podłym stanie i w nim się taplamy i to się wszystko zamyka, hamuje. To jest wewnętrzny autosabotaż, to jest ta niegodność, czyli tak jakby podstawą jest niegodni na coś lepszego, tak jakby godni tego demiurga, godni ośmiornicy, godni antyźródła, to mamy w sobie, tym jesteśmy i nie mamy w sobie mocy, takie zapisy, nie mam mocy, muszę się modlić o ten chleb powszednio, o te winy, tamtych winowajców wybielać i nie ma niczego innego, nic lepszego nie zasługuje. Ale ten mędrzec na pustyni nie miał tego zapisu. To była jakaś inna kreacja? Patrzę, czy to była inna kreacja. To była ta kreacja, początek jakby tej kreacji, cokolwiek to znaczy tej kreacji, ale tam on miał inne zapisy. To jest tak, jak dzisiaj też można być tutaj wcielonym i mieć dostęp do innych helis, czyli można mieć aktywne śmieciowe DNA, to tak zwane. I wtedy jest inny przepływ informacyjny, tak? Są inne moce. Mamy supermoce wtedy. I tam on był z takimi supermocami, czyli on przeniósł sobie pamięć. Wtedy mu się udało przenieść sobie pamięć do kreacji, która była jakby niżej od niego. Czyli inni mogli za nim albo podążać, albo go słuchać, albo go odrzucić, ale nie mieli dostępu do tego, do czego on miał wtedy dostęp. Taką samą też formułką jest tutaj zdrowaśka, tak? Że pierwotnie to ma swoje jakieś tam prawdziwe znaczenie i też tak samo zostało przeinaczone. W ogóle tu chodzi, tak jak ja widzę, o energię męską i żeńską. Tak naprawdę sprowadza się do tej świętej energii seksualnej, czyli kiedy my tutaj jesteśmy umieszczeni w tym matrixie dualnym, otrzymujemy jakieś tam ciało, jesteśmy mężczyzną albo kobietą, no i mamy naturalną potrzebę do tego, żeby zrównoważyć ten drugi potencjał w sobie, właśnie poprzez energię seksualną. I poprzez na przykład zbliżenie seksualne, no ale to zostało też wypaczone, bo przeciętny człowiek nie rozumie, że chodzi i nawet tego tak w ten sposób nie postrzega. Seks traktuje zupełnie inaczej. Chodzi jakby o uzupełnienie energii seksualnej, więc teraz jak powiedziałaś o tych zdrowaśkach, to jest jakby znowu zwrócenie się do żeńskiej energii, zarówno w mężczyźnie, jak i w kobiecie, do stworzenia czegoś takiego jak jedność. Jedność w ciele tutaj fizycznym po to, żeby zintegrować te dwie energie w sobie i żeby zwiększyć potencjał energetyczny, czyli ten zdrowy, ten prawidłowy, ten nazwijmy to jakiś taki sakralny, nie wiem, stosunek seksualny powoduje, że to jest rodzaj jakiegoś takiego, no nie wiem jak to nazwać, żeby znowu takim ezosłownictwem tutaj nie patować, jakieś przebudzenie, dotknięcie czegoś większego, wyjście poza siatkę, wzrost świadomości, transcendencja, to mi przychodzi, ale przede wszystkim podwojenie potencjału, czyli wtedy korzystam z potencjału męskiego, tego wysokiego i ta druga strona korzysta z tego żeńskiego. A w tej zdrowaśce, kiedy jest mowa o błogosławionym owocu żywota Twojego, no wiadomo, że nie chodzi o Jezusa w tym pierwotnym znaczeniu, to czym był ten owoc w takim razie? To, co mi przychodzi, to jest transformacja, czyli wydanie owocu. Tak naprawdę jakby schodzimy, czyli wpadamy tutaj w ten świat dualny i łącząc się, zwiększając potencjał, nie chodzi nawet o dziecko. O kreację ogólnie? Nie, o zwiększenie potencjału energetycznego. Jeżeli mówimy o tym akcie seksualnym, gdzie dwie osoby są, na przykład, no to są to już te mityczne bliźniacze płomienie, ale nie musi wcale o to chodzić. Chodzi o to, że są dwie osoby w bardzo podobnej częstotliwości i dostępie do podobnych częstotliwości. Jakaś jest podobna, tutaj nie wiem, przeszłość duchowa, podobne jakości, podobne potencjały i kiedy jest jakaś kompatybilność i dochodzi do sprzężenia tych dwóch energii, to jest trochę tak, jakby te energie, które aktywują się w jednej i w drugiej stronie,
w mężczyźnie i w kobiecie aktywuje się wyższa świadomość, do której nie mieli dostępu bez tego aktu. Jakby całość świadomości, czyli nagle tak jakby się otwierała jakaś księga z wiedzą albo z supermocami. I to jest uzdrowienie, dlatego że mamy wtedy dostęp do najgłębszych poziomów jakby istoty swojego istnienia i istoty istnienia tej drugiej osoby. I dlatego nie warto się łączyć w takich aktach seksualnych z kimś, kto jest niżej, no bo wtedy dochodzi do dużej kradzieży energetycznej. I w ogóle mieć przypadkowych jakichś tam zbliżeń seksualnych albo nieprzypadkowych, no często w małżeństwach czy w jakichś długoletnich związkach dochodzi do tego samego. Być może przypadkowe spotkanie, czy jakieś spontaniczne będzie bardziej uzdrawiające niż seks z wieloletnim partnerem, który jest drenujący i na pewno nie uzdrawia. I teraz jak mówisz o tym owocu, to ten owoc to jest osiągnięcie czegoś takiego jak uzdrowienie z negatywności, bo samo pojawienie się dwóch osób, mówimy o tym poziomie kompatybilności, wypiera negatywność, czyli ten cień drugiej osoby. Jeśli oczywiście jest gotowość na to, ale i musi być odpowiedni poziom świadomości. To jest ten owoc, czyli nie dziecko, nawet nie kreacja, tylko kreacja dotycząca siebie samego. A seks tutaj został sprowadzony no albo do tego, że to jest jakaś tam przyjemność, jakieś tam różne tam inne doświadczenia, fajnie być pożądanym i tak dalej, albo no do prokreacji, czyli do rodzenia dzieci, które w jakimś sensie zamykają nas też tutaj, bo stworzymy kolejne więzy już tutaj matrixowe. Często oczywiście duchowe też, no to są jakieś tam postaci duchowe też, które przychodzą i się inkarnują. To jest ta książka. Oczywiście jest trudniej wtedy, tak, jest trudniej. To już wróćmy do Małgosi. Ta Małgosia, która zakrywała twarz, po tym, co tutaj usłyszała o swoim wcieleniu tego mędrca, który tam miał dostęp do jakiejś wyższej wiedzy, usłyszała o tym wszystkim, co powiedziałaś o modlitwie, o tym prawdziwym znaczeniu, tym pierwotnym tych modlitw. Jak tutaj teraz wygląda sytuacja? Czy jest w stanie już spojrzeć? Nadal czuje się niegodna? Czy może spojrzeć już na tą energię swoją? Nie, no ona się teraz podniosła, wstała, urosła i tak jakby pęka jakieś jej takie przebranie. Tak jakby miała nałożone na siebie wiele warstw, różnych ubrań, takich przebrań. One były, mówi, że były tak jakby nosiła winę w nich, jakby tam było dużo złości, dużo wyparcia, dużo emocji, których ona nie chciała czuć jako dobra osoba, a one jeszcze bardziej napierały na nią i chciały ją rozsadzić od wewnątrz. I ona nie mogła tego wszystkiego zrozumieć i połączyć. No i mówi, że to nie była ona, że w tym życiu, to życie, które wiodła do dzisiaj, to nie była ona. Teraz dopiero zaczyna czuć się sobą w tym momencie. Tutaj mówiłyśmy też o rodzicach, o tym, że ich wybiela troszkę, tłumaczyła ich, dlaczego mama nie dała jej miłości, no bo sama jej nie dostała, a tutaj tata był taki, bo tutaj to. Jeśli chodzi o rodziców, w tym momencie jeszcze w energetyce Małgosi, co tutaj jest do wyjęcia? Czy to poszło z tymi warstwami, które teraz jej odpadły, czy jeszcze coś tutaj a propos rodziców, tego, że się ich boi? To, że dzisiaj tak bardzo ma taki respekt przed władzą, na przykład przed tym, co nam opowiedziała z tym incydencie z policją, to ma związek też z tym lękiem, jaki czuje w stosunku do rodziców, jaki czuła? Tak, ale to jest w ogóle lęk dotyczący tego nie jestem godna, czyli ten zapis na poziomie DNA i system, który karze, system, który przeinacza, który stworzy modlitwę, która jest wyryta po prostu w naszej świadomości każdego. Nawet jeśli ktoś reprezentuje inną religię, to tak naprawdę ta podstawa jest taka sama i zna te słowa i każdy potrafi ją sobie z pamięci odtworzyć. No i ona jest częścią takiej jakby umowy, jak tutaj schodzimy do tej gry, to tak jakbyśmy przechodzili przez te słowa. To jest kwintesencja podporządkowania i oczywiście system to wykorzystuje, no bo jest ten demiurg, czy tam jak go zwał, tak zwał Saturn, jakkolwiek chcemy go nazywać, tak to będzie, ta postać antyźródłowa, te mackie ośmiornicy i jest cała gra, jest symulacja, jest Matrix, ona ma swoje takie małe systemy. Jest jakieś państwo, jest jakaś władza, jest jakieś prawo, któremu musimy podlegać, jakaś policja, jakaś straż miejska i tak dalej, i jakieś kary, i jakiś kodeks wymyślony. Czyli zaczynamy od policji, ale tak naprawdę chodzi o tego, kto więzi, kto może wymyślać, tak jak było z tą policją, gdzie jej syn został właściwie niesłusznie, nawet władza, czyli nawet sąd to później orzekł, że został niesłusznie. Ale ale energia została zaciągnięta, energia emocjonalna została pociągnięta. No trochę jak proces Kafki tutaj, tak? Zadziewają się rzeczy, na które możemy nie mieć wpływu. Ktoś może wykorzystać tę władzę, przewagę i nie wiem, zakuć nas w kajdanki albo gdzieś tam
karać czymś finansowo, są jakieś urzędy skarbowe i tak dalej. Bo to jest strach. Strach przed tym, że nie mam tutaj kontroli. Jestem częścią systemu, który panuje, gdzie jest jakiś ojciec nasz w niebie i on stamtąd zarządza. I musimy teraz go prosić, musimy go błagać o litość, a zobaczymy, czy wysłucha, czy nie. No poczekaj, to teraz jak Małgosia zwróciła już te warstwy, czyli już się zbliżyła do tej swojej energii, tak? Wysokiej. Czy teraz z tego poziomu na przykład może się udać do tych zapisów w takim razie, o których tutaj mówisz? W tym DNA? Tak ona sobie to pokazuje z poziomu życia tego mędrca, że to jest możliwe. I tak jakby uruchamia teraz więcej ten większy potencjał energii serca. Cały czas sobie przypomina, że też to, w jaki sposób ona tutaj żyje, tak jakby się przybrała. Ona się przybrała za taką kobietę, która jest grzeczna, która jest cicha, a jednocześnie coś tam w niej bardzo mocno buzuje. I takie cechy, które ona potępia w sobie, ale one po prostu są jej niezgodą na to, w czym się znalazła. To, o czym ona też mówiła, o tej takiej mściwości czy zazdrości, to jest efekt niezgody na to, jaką rolę tutaj przyjęłam. Że stałam się taka podporządkowana, że zrezygnowałam z wielu rzeczy i że byłam upokarzana i że nikt mnie nie obronił i że sama na to pozwoliłam, że przyjęłam w dzieciństwie to upokorzenie, to jak mnie matka upokarzała, jak rodzice przynosili mi wstyd, jak nie potrafili mnie kochać, tak jak się powinno kochać tutaj dziecko, żeby ono mogło prawidłowo wyrastać i rozpoznawać swoje potencjały, dlatego schroniłam się w czymś pięknym, czyli właśnie w sztuce. No właśnie, czyli z jednej strony tutaj kreatywność jest zablokowana, bo nie ma dostępu do swojej energii, ale z drugiej strony ciągnie jej do tej sztuki jednak. Tak, no do tego, że ktoś to już wykreował, żeby przebywać w czymś, co jest piękne, czyli coś, co jest zaprzeczeniem tego, co było w domu, czyli też ta sztuka jako coś, że ktoś coś wyraził, ktoś coś stworzył, nawet jeśli tworzył to po to, żeby osiągnąć cel, być znany, czy żeby się przypodobać, bo są różne motywacje, to bazował na swoim talencie, to wyciągnął swój talent tutaj na powierzchnię i ona to jest dla niej zaprzeczeniem tego, co też było w domu, więc tutaj może przeżywać i może być otoczona przejawieniem. Nawet jeśli są to ściany jakiegoś budynku, który zawiera tę sztukę, mieści w sobie, więc jakby trochę powoduje, że ona staje się taka zamknięta, trochę może martwa, czyli coś martwego, co przechowuje coś żywego. Czyli był artyzm, było życie, była dusza, a później wchodzimy do nawet takiej przestrzeni, która jest taka cicha, tak nie ma tam życia właściwie. To życie jest zamknięte, jakby ono umarło i zostało gdzieś tam wywieszone, powieszone. A to jest tam aż tyle rysunków tych różnych artystów, wielu z nich też trafiało do różnych zakładów psychiatrycznych. Czy jakoś tutaj energetycznie to na nią oddziałuje? Ona to rozumie na głębokim poziomie, to szaleństwo. Takie szaleństwo, które wynika z niezgody na świat. Ma takie wcielenia, takie szaleńcze wcielenia, tak zwane, ale ja bym to nawet nazwała nie tyle szaleństwo, co taki przejaw życia, który rozwala różnego rodzaju struktury, ale jest mu ciężko. Ona była rysowniczką, ona rysowała. To, czego teraz tam w sobie nie może rozpoznać i może tego nie musi mieć w tym życiu, ale rysowała, rysunek widzę bardzo mocno, rysunek i rzeźbę też w jej przypadku. I to były takie życia, takie ona to pokazuje teraz tak jakby na krawędzi, jakby chodziła po takiej cienkiej czerwonej linii i jeśli jakiś fałszywy krok, może nie fałszywy, może nieuważny i mogłaby spaść. I spadała wielokrotnie. I to były takie stany graniczące z jakimś obłędem, ale to dlatego, że ona nie wytrzymywała ingerencji. Miała w sobie wrażliwość, miała taki jakby kanał i dostęp do duszy, ale przez te kanały też przyciskają się często też inne byty, dlatego trzeba bardzo dobrze rozpoznawać, co należy do mnie, co jest moją energią, a gdzie na przykład zaczyna się kanalizowanie jakiegoś bytu i to takie otwarcie na świat, taka nadwrażliwość, ona nie potrafiła sobie z tym poradzić wtedy, więc ona rozumie ten rodzaj tego obłędu. Tutaj w tym życiu ona ma go pod kontrolą, ma go pod kluczem i nie pozwala sobie na to, ale to wybija gdzieś tam, na przykład tak jak powiedziała, tej zawiści, zazdrości, bo jest to bunt przeciwko też tej roli, w którą weszła tutaj. Ale tam powiedziałaś, że dokonała jakiejś modyfikacji wcześniej w tym DNA, bazując na pamięci tego mędrca też. Tak. To tutaj jeszcze, zanim pójdziemy dalej, spróbujmy tylko do przysłuchiwania się tutaj zaprosić 2 synów i męża, zobaczymy, czy w ogóle się pojawią. Syn starszy, drugi. Nie, mąż też przyszedł. Na początku jakoś tak było, że raczej pierwszy syn, drugi.
ale mąż teraz też jest, okej. Mhm. A ta historia z tym młodszym synem tutaj miała to dotknąć tylko samą Małgosię tak mocno, czy to też była jakaś tam kwestia zapisu syna, to co się wydarzyło z sądem i policją? Tak, to jest pociągnięcie energii emocjonalnej, bardzo duże, nastraszenie. To są takie wydarzenia, po których powinniśmy się otrzepać, z których się powinniśmy oczyścić i spowodować, doprowadzić do tego, żeby one się nie odłożyły w nas jako straszak. Straszak przed systemem, przed jakąkolwiek karą, bo to nie chodzi o to, że teraz ktoś dostanie mandat i powie, dobra, to teraz już będę uważać, bo szkoda kasy, więc będę jechać tutaj, jak jest 30 na godzinę, to 30, a nie 45. Tylko tutaj chodzi o to, że to doświadczenie może się przełożyć w ogóle na lęk przed karą, przed tym, że jeżeli się wychylę, jeżeli zrobię coś spontanicznie, jeżeli zrobię coś inaczej, to będzie kara. Więc to tutaj widzę, jakby Małgosia miała też przekazać swojemu synowi, w jakikolwiek sposób będzie, jakikolwiek środek znajdzie, na to, żeby nie bał się życia po tym, nie bał się być sobą, nie bał się kary, nie bał się systemu, żeby był w stanie oczyścić się też z tej pamięci, która się w nim zapisała, z tego wydarzenia, które zapisało się też w pamięci ciała. A to, co Małgosia mówiła, że początkowo chciała właśnie tego odwetu, pisać pisma, skargi, ale stwierdziła, że nie, bo to by jeszcze bardziej tutaj ją zapętliło. To jest taka odpowiednia postawa, czy to było jakieś takie poddanie się, zrezygnowanie i niewalczenie o swoje? Nie, tutaj jest prawidłowa, widzę. To różnie bywa, to nie jest zawsze tak, że jeżeli my się wycofujemy, to jest dobrze. Natomiast tutaj to byłoby pociągnięcie jeszcze większej od niej energii i wzmocnienie tego, co się stało. Czasami nasza walka jest wzmocnieniem traumy i tego, co się stało. Ja bym tę energię poświęciła temu, żeby usunąć z siebie jakiekolwiek ślady tamtego wydarzenia, tego zatrzymania. Czyli to wszystko, co nam tutaj powiedziała Małgosia o tym niskim poczuciu własnej wartości, lęku, strachu, zazdrości, złości, to, że jest taka gapowata, jak to określiła, boi się wystąpień publicznych, przemawiania, to wszystko tutaj ma związek z tym, co padło do tej pory, tak? Tak, to są zapisy, to jest przyjęcie roli też. To jest też tak jakby, to jest pewnego rodzaju, doszło do takiego zamknięcia jej na etapie życia dziewczyny dorastającej. Wtedy, kiedy było dużo tam wstydu, dużo lęku, poniżenia. Brak pieniędzy to też wynika z odcięcia od tej swojej energii seksualnej, energii kreacji. Tak, ale też rodzice, którzy dzięki temu mają korzyści, czyli dalej kontynuuje się kontrakt na ich panowanie nad nią. Dlatego, że ona się zwraca do nich po pomoc albo po jakąś tam pożyczkę, czy po to, żeby jej tam coś dołożyli. No i to daje im poczucie władzy. To nie znaczy, że teraz my mamy sobie powiedzieć, że jeżeli, no nie wiem, nie zwrócimy się do nich o pomoc, że to jest zawsze najlepsze rozwiązanie. Ja bym tego nie nazywała pomocą. W przypadku Małgosi możemy to nazwać rekompensatą za to, co się wydarzyło. Pieniądz tutaj w tym systemie jest walutą, za którą możemy sobie coś kupić, nie wiem, zrekompensować. No może gdzieś na przykład wyjechać tam, gdzie marzyła, więc jakoś zmienić swoje życie, dokonać jakiejś transformacji, ale ważne jest, żeby się nie kontraktować. Czyli w momencie wzięcia, nie wiem, czy jakiegoś spadku, bo spadki mogą być bardzo kontraktujące, bardzo śmierdzące i mogą, ale to zależy od nas, czy takie będą, czy jakieś pieniędzy, które idą od tej rodziny, to można to potraktować jako rekompensatę za to, co się wydarzyło, dlatego że dziecko, które wchodzi do domu, czyli się rodzi, czym bardziej dziecko z duszą, ono zaczyna oczyszczać dom i bardzo dużo na siebie bierze i bardzo wspiera energetycznie swoją rodzinę i rodziców. I to później te spadki tak naprawdę możemy potraktować jako nie coś, co ją uwikła i teraz ona będzie biła pokłony swojej matce i będzie wysłuchiwać i będzie dalej pozwalała się kontrolować, tylko to jest rekompensata za poniżenie, jakiego doświadczyła. I wtedy te pieniądze oczyszcza i mówi, okej, to mam tutaj taką sumę pieniędzy, zawsze marzyłam, żeby polecieć dokądś tam, bo tam miejsce mnie wzywa i teraz mogę to zrobić, ale nie dzięki matce, tylko to jest dzięki mojej świadomości. To się wydarzyło. Czyli tutaj do odrzucenia też będzie ten kontrakt, cokolwiek to jest, jeśli chodzi o rodziców, o te pożyczki. Tak, dlatego, że ona też nie ma tych pieniędzy ze względu na te rzeczy, które się wydarzyły w dzieciństwie. To jest ta pętla. Czyli była upokarzana i ona nadal myśli, że jej się mniej należy. Że jej mąż, no to też nie przynosi za bardzo pieniędzy do domu, wszystko jest na jej głowie, to ona jest tą odpowiedzialną.
bo była też taką odpowiedzialną, więc to jest też przerwanie czegoś i teraz też, żeby Małgosia zrozumiała, że ona zrywając ten kontrakt z rodziną, na to branie od nich, to uzależnienie, że ona pewne rzeczy podtrzymuje, bo się boi o swoją przyszłość finansową. Więc jeżeli ona przestaje, ona wyjmuje lęk o pieniądze, dlatego że ona wie, że ona ma potencjał, ta energia, która się pokazała przed nią, a ona zasłaniała twarz, to jest jej energia. To jest energia stwórcza, to jest energia seksualna, energia kreacji. Ona generuje różne rzeczy, więc jeżeli ona się z nią łączy, zaczyna odkrywać większe potencjały i wszystko zaczyna przepływać inaczej. Czyli tutaj ta słabsza lewa strona, hallux na lewej stopie, uraz kolana też lewego miesiąc przed tą sesją, kiedy upadła, będąc w górach. To jest tutaj to szwankowanie tej energii żeńskiej, kobiecej, tej energii kreacji, o którym tutaj powiedziałyśmy. Ale też ostatnio prawa strona, prawy bark, prawy palec, jakiś tłuszczek się pojawił po prawej stronie ciała, gdzieś tam na plecach. O czym mówi z kolei to tutaj? No to jest ta energia seksualna, czyli ta męska i żeńska. To jest takie jakby, to jest takie głębokie pragnienie, które my mamy też w sobie, żeby być z osobą, która uzupełnia naszą seksualność. Czyli żeby odnaleźć się w jakiejś jedności na poziomie duchowym, na poziomie energetycznym, zintegrować się w dwóch ciałach fizycznych, żeby się zintegrować na różnych poziomach i podwoić te potencjały. W Małgosi jest taka tęsknota za tym i to można osiągnąć z drugą osobą, można też osiągnąć to samemu. Ona ma też całkowicie, jeżeli się połączy ze sobą i połączy się też z pamięcią takich żyć, kiedy ona była w takiej jakiejś unii z drugim człowiekiem, czyli w tym rozdzieleniu, które się stało jednością, to ona zyskuje dostęp do tego potencjału. To jest bardzo uzdrawiające i bardzo wznoszące. A ta szrama, ona tam jest też troszkę bardziej po lewej stronie, ale w ogóle pojawiła się kilka lat temu, nie wiadomo skąd, jakaś szrama, która nie chce zniknąć. To tutaj mi się pokazuje jakieś wejście, ale to nie jest jakby to nie było jedno miejsce na ciele, tak jakby tych wejść było więcej, jakieś takie wejście do jej energetyki. To jest pozostałość. To mi pokazuje, że to jest jakaś pamiątka, pozostałość, która zaczęła się aktywować. Czyli teraz patrzę, bo to mi świeci teraz, jak na to patrzę. Jakiś fioletowy kolor, który przechodzi w róż, a później w pomarańcz. Pojawia mi się słowo aktywacja i tam coś jest, co świeci tak jakby było pod spodem w jej ciele, ale w ciele też energetycznym. A to ma związek, nie wiem, na przykład z tą panią, która ją oczyszczała wiele, wiele lat? Tak, to znaczy, na pewno to jest nabyte. To jest nabyte, to jest coś, co... To jest jakaś instalacja, ale ona jest nie tylko tam. Są jeszcze inne miejsca. Noga, lewa noga mi się pokazuje, łopatka, lewa strona bardziej. To może bez analizowania, żeby tutaj może sobie to usunąć teraz sama, tę instalację? Tak, ale jeszcze patrzę, bo to jest coś, co ona kiedyś też miała w innych życiach, jakby to wróciło do niej. A to jest zainstalowanie czegoś, co przekierowuje jej uwagę w stronę, no powiedzmy, tak już uogólniając, nieprawidłową. Jakieś impulsy, sygnały wysyła. Tak, ona tutaj pod wpływem tych praktyk, czyli tego oczyszczania, czyli poddała się komuś, kto ją oczyszczał, czyli jakaś osoba wchodzi tutaj z butami i mówi, to ja cię teraz pooczyszczam. I wiele lat i przyjść na warsztatach się wszyscy sami pooczyszczamy, taplając się w swoich wzajemnych ingerencjach. No i tam się to aktywowało, ale to jest jakiś związek, ta kobieta, ona znała tę kobietę z innych żyć też i tam to jest jakaś technologia, która się odpaliła również w tym życiu. Czy to też jest jakieś uwikłanie z innego życia, stąd to bieganie przez tyle lat do tej kobiety, poczucie, że musi tam chodzić na to oczyszczanie, to tutaj zarówno tą instalację, jak jakieś więzy, które ją łączą, jeżeli ją łączą z tą kobietą, też może tutaj odciąć, oczyścić. Tak, bo to jest, ja tutaj widzę, że to życie mędrca się pokazało, ale po życiu mędrca, jeśli przyjmujemy ten czas jako, no on nie jest liniowy, no ale nazwijmy to, że po tym życiu, były też takie życia, gdzie ona jako osoba z tak dużym potencjałem trafiała do jakichś sekt, stowarzyszeń religijnych, jakichś tam innych, gdzie przyjmowała jakieś nauki, które były totalnie zamykające, nieprawidłowe. Tam była ta kobieta wtedy. To tam jest jakaś technologia obcych, coś takiego. Dobra, ale tutaj czyści tą instalację i odłącza się od tej pani. Tak, tak. To jeszcze tutaj mamy tarczycę, ale to też pewnie niewypowiedziane, to co rodzicom nigdy nie miało odwagi powiedzieć, prawdopodobnie. Tak, są w ogóle niewypowiedziane rzeczy, ale tutaj też mi się pokazuje cały czas, że to jest tęsknota za tym połączeniem na głębokim poziomie.
to połączenie energii tego przebudzenia tak naprawdę w tym drugim ciele, czyli sakralna seksualność. Tutaj brzuch, te organy kobiece, to pewnie ta energia tutaj seksualna, szwankująca, zaraz tam zobaczymy, co jeszcze jest do wyjęcia z brzucha i z tych organów, ale też Małgosia pyta o to przedwczesne siwienie, starzenie się, bo my też mówimy o tym na sesjach czasami, że to też może wynikać z energetyki, tak, że jeden starzeje się szybciej, bo tej energii jest mniej. W przypadku Gosi to są tylko geny, czy to jest bardziej energetyka, czy coś innego tutaj jeszcze, to starzenie? Czy to jest przyjęcie, to jest taki program mentalny, ona przyjęła taką postawę dorosłej, starszej. Mąż jest też młodszy. To w jej, tą kobietę może tak zadziałać, że jeżeli jest partner młodszy, to ona jakby społecznie czy kulturowo tutaj jakoś jest trochę w innej roli. Może to jest takie bardziej wstydliwe, ale też jej partner jest młodszy na różnych poziomach, czy jest mniej odpowiedzialny, czyli ją obarczył, więc ona się stała tutaj trochę tak jakby w tym domu matką wszystkich. I to też spowodowało to takie... To, co jej się wydaje, że ona jest tam przedwcześnie się starzeje, bo to też jest kwestia interpretacji w jej przypadku, poczucia. Ona się tak czuje. Ona się przede wszystkim czuje jako starsza. To dokończymy już teraz oczyszczanie, tam zerknij na ten brzuch i na te organy kobiece, czy tam coś jest też do wyjęcia. Tak, jest ciężar w brzuchu, to się pokazuje jak implanty, taki jest tam raz, dwa, no jest 7 implantów, tak no w dole brzucha, to jest coś obciążającego. Blokada tej odczucia tej energii seksualnej, ona to teraz wyjmuje. Kręgosłup dolny, nogi, śledziona, wątroba, tam jest dużo emocji. Tutaj ona silnie oczyszcza wątrobę, bo uznaje, że te emocje nie należały do niej. One były takim jakby manifestacją tego, że ona czuje, że nie może tutaj być sobą, że przyjęła rolę, ale nawet nie wie, że to jest rola, że jakoś została tutaj oszukana i jest oszukiwana cały czas. Dała się oszukać. To teraz oczyszczę. Serce, tam jest istota świetlista, czyli manipulacja tutaj różnymi stanami, emocjami też, to też wyrzuca. Kręgosłup, tutaj jest wiele implantów, to jest też blokada kreacji tej energii seksualnej. Gardło, stopy, dłonie. Głowa się oczyściła, to są programy. Program ofiary, też mówiła tutaj o tym byciu ofiarą, też jest taki program? Tak, bo to tylko dziecko czuła się ofiarą rodziców i to się jakby tutaj tak do niej przykleiło i taki płacz, ona ma w sobie coś takiego jak taki płacz niewypłakany, tak jakby jest taka potrzeba użalania się nad sobą, nad swoim losem, nad tym, co ją spotkało. I teraz ona tak jakby wyjmuje z siebie takie łzy, które wyglądają na jak takie łzy, które zostały zmaterializowane, wyglądają takie sople. Ona ma je w różnych miejscach, w tarczycy, grasica, też trochę serce, właściwie nie serce, koło serca, bym tak powiedziała, koło przestrzeni serca i w płucu tak naprawdę, gdzieś, gdzie jest oddech. Tak jakby ten oddech był cięższy, więc ona teraz to wyjmuje. Te łzy, takie zastygłe, no i mówi, że to już nie, ona już je oddaje tam, skąd one przyszły. Oddaje je temu, kto jej te łzy generował. I się oczyszcza teraz, jeszcze tutaj brzuch, tak, bo tu jest jakby taki oddech tutaj z przestrzeni tej górnej brzucha, ona też tam się, coś tam z siebie wyplątuje, wyjmuje. Jeśli są jeszcze jakieś uwikłania tutaj z rodzicami, jakieś właśnie te kontrakty na pieniądze, czy na cokolwiek innego, jeśli do tej pory to jeszcze nie wyszło, to też ci rodzice obydwoje, teraz niech to sobie powyjmuje. Ona mówi, że nie jest winna im nic, nie jest im nic winna i tak naprawdę jest winna szacunek i empatię samej sobie, swojej energii. Ona jest winna sobie połączenia się z tą energią, która jest taka silna i która stoi naprzeciwko niej, stała, ona zasłaniała oczy, że to jest jej energia życia i ona to jest sobie winna. I rodzice w tym momencie tak jakby się tak znikają, nie ma znaczenia, co oni robią, jacy są, co było. Tu nie ma ani jakiegoś połączenia z nimi, ani rozdzielenia, tak jakby się neutralizują, nie wiem, cokolwiek to znaczy. Jakby ci rodzice się teraz neutralizowali, podobnie się dzieje z mężem. Tak jakby ta relacja się całkowicie neutralizuje. Ona mówi, że nie jest nic winna, ona nie jest już uwikłana, że teraz zwraca się ku sobie, ku swojej energii, która będzie ją prowadzić poza iluzję. Ale to też pokazuje tutaj język, jak to jest wszystko zmanipulowane. Jak komuś pieniądze wisimy, to jest winien, tak? Czyli tutaj ta wina jakby w tym wszystkim gdzieś jest zawarta. A jaka to jest fajna manipulacja słowna. Tak, tak. Mhm. Dobra, jeżeli już nie widzisz żadnych implantów, żadnych struktur, żadnych istot świetlistych, czy jakieś jeszcze tutaj postaci do usunięcia ewentualnie?
Pojawia się pająk, jakaś taka istota, która wygląda jak pająk, który tka taką swoją pajęczynę. Ciekawe, ćma, tak, sowa, jakaś taka postać chuda, zgarbiona, zakapturzona jako kontroler. Ona to usuwa. Teraz Małgosia będzie inaczej oddziaływała też na swoją przestrzeń, na mieszkanie, bo tutaj chciała sprowadzać ludzi z zewnątrz, żeby jej mieszkanie oczyszczali, ale ona może teraz swoją energią tutaj to załatwić. Czy widzisz coś w mieszkaniu dziwnego, że tutaj wymaga? No jest gęsto, jest taka gęsta energia, to jest związane z takim rozczarowaniem w ogóle jej życiem, z takim poczuciem dużego kompromisu, takiego nierozpoznania siebie w sobie. Ona tęskni za czymś innym, jakby też to mieszkanie było taką jej, no trochę klatką, natomiast ona to może zmienić. Finalnie zobaczymy, do czego sama dojdzie. Być może wyprowadzi się, może gdzieś dokądś wyjedzie. Dużo rzeczy jest przed nią i na pewno może sobie zapewnić większe tutaj też takie pole możliwości takich finansowych, żeby do tego doprowadzić. Natomiast tutaj to jest najważniejsze, no to zmiana jest tej przestrzeni i oczywiście my tę przestrzeń zmieniamy swoją energią. Tak jak energia wokół nas obniża tę przestrzeń, tak samo i może to i podwyższyć teraz te jakości, te frekwencje. Tutaj są pierwsze rzeczy, no to są takie duże porządki, czyli wyrzucanie rzeczy, które są niskoenergetyczne, które ją obniżają, zastąpienie tego czymś, co jest bardziej kompatybilne z tą dużą energią, która pokazała się na początku. No tu jest relacja też z mężem, która teraz może nie jest w tym momencie, akurat nie była w najlepszym wydaniu, w jakim mogłaby być. To też zaniża tutaj to, ale natomiast ona teraz podnosząc siebie samą, jest w stanie też ten dom oczyścić. To tylko my tak naprawdę oczyszczamy nasze przestrzenie i to się dzieje ze sprawą naszej energii. Czyli te ptaszory wcześniej też wyrzuciła, to jeszcze zerknij na tą trzecią nitkę DNA sztuczną związaną z transhumanizmem, które teraz wkracza. Czy to jest aktywne u Małgosi i też mitochondria? Tak, ta nitka jest, ona się dezaktywuje. Ona jest taka z takich jakby drobinek, tak jak cukier im się pokazuje, jak kryształki cukru, jakby była zrobiona. Mitochondria się oczyszczają. A ona się bardzo teraz, jest taka scena, jak ona się zbliża do tej swojej energii, już się nie boi jej, nie patrzy w bok, już jej nie oślepia, ona tak jakby wchodzi w tę energię, czyli ta energia jest większa od niej, ona jest tutaj tą Małgosią, która nam się pokazała, ale ma inny strój, tak jakby to były takie lniane, luźne ubranie, takie niekrępujące ruchów i ona wchodzi w tę energię, tak się w niej jakby zatapia, staje się jej częścią. To jeszcze, żeby tutaj też umysł Małgosi usłyszał, bo to oczyszczanie jakby zawierało w sobie też kontrakty, żeby tutaj wymienić, co tutaj wyrzuca. Modlitwy wypowiedziane i niewypowiedziane, słowa, przez które się przechodzi, słowa, które stają się myślą przewodnią naszego życia, słowa, które nas podporządkowują. Podporządkowanie i to wszystko nie jestem godna, nie jestem godzien, zapisane w DNA. Dążenie do tego, żeby nie wyjść, chociaż chce się wyjść z gry, czyli sabotowanie, czyli wybieranie, taplanie się w niskich częstotliwościach, chociaż wiemy, czym to jest i jak to się kończy. Taka potrzeba, żeby coś zrobić, ale jednocześnie wiem, że nie mogę, bo jestem częścią antyźródła. To się odcina. Uwikłania, wina, uwikłania i zaprzeczenie sobie samej, przyjęcie nie swojej tożsamości. I w tym też był kontrakt z mężem na to matkowanie tutaj? Tak, że będzie więcej jej energii, a ona będzie czuła się, tam też jest trochę taki niegodna, że on jest tam jakiś, taki może młodszy, atrakcyjny, ona posiwiała, teraz się musi ufarbować i to właściwie tak, no, że tak jest, że może, tak, że nie do końca może tak była godna tego wszystkiego. To zapytajmy jeszcze Małgosię, czy chce udać się tam do tej przestrzeni na pograniczu Matrixa. My to nazywamy tym lustrem. Tak. Tutaj jest taka scena, jak ona z siebie sobie przypomina jeszcze jako tego mędrca, który mówił, żeby teraz jej jakby mówi, żeby ona patrzyła w inną stronę niż kieruje wzrok. I nawet jeśli patrzy wzrokiem, to żeby później uruchamiała coś takiego, co jest tym wzrokiem wewnętrznym, który nie jest takim zawężonym pasmem, tylko czymś, co jest szerokie i co potrafi przenikać różne struktury, żeby wyczuwała najmniejsze drżenia, drgania, nawet kiedy patrzy na jakiś obraz, na jakiś rysunek, na jakąś osobę, na jakąś rzeczywistość, to żeby pamiętała, że każdy składa się z wielu warstw i w tych różnych warstwach są różnego rodzaju dysonanse i miała tego świadomość i wtedy będzie wiedziała, ktoś do niej mówi,
to mówi z którego poziomu? Czy mówi po to, żeby coś w niej wbić, coś jej zostawić, czy żeby się podniosła? Bo jeżeli czasami coś jest też dyskomfortem, coś wywołuje w nas dyskomfort, co słyszymy, to nie zawsze jest to wbicie w nas czegoś złego, tylko czasem jest to pociągnięcie nas, próba pociągnięcia nas wyżej, ale jakieś części się buntują i żeby była taka wsłuchana, jakby to jej pokazuje. Tak jak wtedy on się wsłuchał w tę modlitwę i zaczął słyszeć jej pochodzenie, jej przeszłość i zaczął słyszeć wszystkie fałszywe tony i wszystkie fałszywe nuty. I żeby też tak przeszła przez samą siebie, żeby siebie też tak przefiltrowała, gdzie jest jakaś fałszywa nuta, fałszywy ton, gdzieś jakiś zapis w różnej części jakiejś i takiej lub innej jej tożsamości energetycznej, czy jest gdzieś zapis, pamięć, jakieś uwikłanie, żeby to wszystko oczyszczała, bo chodzi o oczyszczenie, chodzi o powrót do prawdy. On tę prawdę wtedy odkrył, ona też ma odkryć swoją tutaj prawdę. Teraz tutaj widzę Małgosię, która idzie w stronę tej przestrzeni, tej, jak my to nazywamy tutaj, źródłowej, czyli to jest to pogranicze tego Matrixa, tam gdzie te dziurki, tej siatki stają się coraz większe i można wychylić głowę. Ona tak jakby wychyla się poprzez... To wygląda jak taka siatka, taka bramka piłkarska i tak jakby wystawia głowę poza taką dziurkę tej siatki, żeby zaczerpnąć powietrza, tak jakby mówi, że tam jest prawdziwe powietrze, ono jest czyste. Tutaj nawet w górach, czy gdzieś, gdzie nam się wydaje, że jest czyste powietrze, to jednak ono jest inne, bo my oddychamy powietrzem informacyjnym, my oddychamy symulacją, jesteśmy w syntetyku, no a tam się zanurzamy w czymś, co jest żywe i ona tym żywym teraz zaczyna oddychać. Pokazuje, że bardzo mitochondria też jej się tutaj mocno oczyszczają, w ogóle pamięć komórkowa, też DNA i mówi, że będzie tutaj wracała, będzie tu wracała drogą do tego miejsca, droga prowadzi przez serce, ono musi być czyste, musi być odważne, ale czystość i odwaga to nie są iluzje, to nie są bzdury, to nie są słodkie stany, do których jesteśmy przyzwyczajani, że one mają dać nam ulgę. Czasami to jest przejście przez kolce i przez te kolce trzeba przejść z odwagą, że nic nam się tak naprawdę nie stanie, poza tym, że te kolce schakują sztuczne części nas samych i ona to sobie też tutaj tak pokazuje. No i teraz wychodzi, teraz pokazuje siebie jako kobieta, która z jednej strony ma, z tej prawej strony to jest ta energia męska, z lewej żeńska, obie to są te energie źródłowe i mówi, że czuje taką silną energię w swojej macicy, w swoim łonie, w swoich biodrach i ta energia idzie z tamtego miejsca, też tak jakby dołem kręgosłupa, ona pnie się do góry i tak jakby mówiła, że przypomina sobie takie życia, gdzie poprzez akt seksualny, fizyczny, poprzez zbliżenie, poprzez to takie spojenie się dwóch ciał, ona, zarówno ona, jak i osoba, do której się zbliżała, stawały się, nie wiem, czymś takim jak elektrownia atomowa, czymś jeszcze większym. Zwiększenie, następowało bardzo silne zwiększenie potencjału. Ona to pamięta, ten zapis ma też w sobie. Były te negatywne zapisy, ale jest też ten zapis pozytywny, który my w sobie mamy, dlatego dążymy do tego, żeby się połączyć z drugą osobą w sposób czysty, chociaż na naszej drodze stawiani są statyści i my też bywamy statystami dla innych osób, czyli łączymy się w sposób nieprawidłowy. Ona sobie to przypomina i teraz mówi, że przypomina sobie te połączenia, które były prawidłowe, które podwajały jej potencjał i ona w sobie też ten potencjał teraz podwaja.